Siemanko! W jednym z ostatnich filmów podałem Wam moje przemyślenia na temat motocykli elektrycznych i dlaczego, póki co, się one nie przyjęły. Nie minęło sporo czasu od momentu publikacji tego materiału i już mam dla Was ciekawego newsa, choć pewnie duża część z Was już o tym słyszała. I zanim przejdziemy do kwestii motocykli, to może powiem Wam, skąd moje pytanie, które padło w tytule. Otóż Polska, podobnie jak jeszcze 24 państwa, 39 miast i regionów oraz, jak dobrze pamiętam, 6 producentów samochodowych, podpisało taki ciekawy świstek, który dotyczy zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku. Dobrze słyszeliście, zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 roku. Taki odważny krok, odważna deklaracja z naszej strony, polskiej strony, padła na szczycie klimatycznym COP26, w którym uczestniczyło ponad 100 podmiotów, państwa, miasta, regiony, firmy. Co ciekawe, USA, Chiny, Japonia, Francja, Niemcy są to kraje, które nie podpisały tej oficjalnej deklaracji, a obok Polski, która ją podpisała, znalazły się takie potęgi motoryzacyjne jak Holandia, Dania, Szwecja, Słowenia, Norwegia czy Islandia. Jakby nie patrzeć, kraje, w których poziom życia i możliwości zakupowych aut elektrycznych jest na takim samym poziomie jak w Polsce, prawda? Ciekawe jest natomiast to, jacy producenci podpisali tą deklarację. General Motors, Ford, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, BYD Auto, chiński producent, ale Toyota i Volkswagen nie złożyły swojego podpisu. No w końcu czymś będziemy musieli jeździć, co nie? Jak to powiedziała pewna znawczyni motoryzacji i klimatu, jak zostaną zakazane samochody spalinowe. Ale proszę pana, jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na samochodach benzynowych. To nie jest... Wiem, stres i przejęzyczenie zwykłe, ale musiałem to wkleić. Wracając do tematu. Małym druczkiem jednak jest zapisane, że ten 2035 to ma być data dla wiodących rynków, a do 2040 dla pozostałych. Wiadomo, jak to bywa z różnymi zapisami, deklaracjami czy innymi obietnicami. Do tego czasu wszystko może się zmienić, a podpisane dokumenty mają mieć raczej wydźwięk informacyjny, takie zwrócenie uwagi na problem klimatyczny. Ale pytanie, jakie mi się nasuwa, to co, jeżeli ktoś nas, powiedzmy, przyszpili, postawi pod murem i jeszcze zaklasyfikuje Polskę do wiodących rynków? Czy jeżeli wejdzie w życie ten zakaz rejestracji aut spalinowych, a co za tym idzie, nie będzie można sprzedawać nowych aut spalinowych, no bo jak je zarejestrować, to czy w takim wypadku motocykle zostaną podciągnięte pod te ekosrekopatologie? Czy w takim wypadku powinniśmy już zbierać na nasz motocykl marzeń, a raczej na motocykle marzeń, no bo chyba każdy motocyklista chciałby mieć już w swoim posiadaniu kilka wymarzonych maszyn. Ja wiem, na rynku jest znacząco więcej aut jak motocykli, więc i ich motocykli wpływ na środowisko jest nieporównywalnie mniejszy. Ale powiedzmy sobie szczerze, absurdy w naszej rzeczywistości są obecne na większą skalę, jak w Matrixie. Jeszcze niedawno nie można było iść za rękę z żoną i dzieckiem po lesie. Ba, nie można było do niego wejść, więc zakładam, że możliwe jest wszystko to, co niedawno jeszcze było niemożliwe. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy powinniśmy się śpieszyć tak z tą elektryfikacją aut? Co powinniśmy zrobić z tymi wszystkimi autami spalinowymi, które 1 stycznia 2035 roku będą jeździły po naszych drogach, które zostaną sprzedane na przykład 30 grudnia 2034 roku? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. A ja już się z Wami żegnam, to był taki krótki news. Szerokości, na razie, cześć!